Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na moją Toskanię. Dzisiaj będziemy kontynuowali to, cośmy rozpoczęli ostatnio, czyli będziemy belować. Ja tutaj pozwoliłem sobie poza nagrywaniem, słuchajcie, zbelować tutaj te pole. Jak widać, nawet udało mi się załadować na przyczepę belki. No i zostało nam tutaj to piękne pole. No i zaczniemy zabawę. Kurczę, jaka piękna pogoda po tym deszczu się zrobiła. No nie mogę. Słoneczko świeci. Piękne tutaj krajobrazy są na końcu mapy. Bo to jest kraniec mapy. Zobaczcie, jak ta mapa jest fajnie wykonana. Nie ma tu jakiegoś takiego dziwnego, tylko jakby ciąg dalszy krajobrazu. Jakby tam dalej była też mapa. A w tą stronę mamy tutaj takie wzgórza. No bardzo ładnie tutaj to jest wykonane. I powiem szczerze, bardzo to faktycznie przypomina Toskanię. Także tutaj szacun dla autora. No, zapaliłem. Trochę jednak chyba za... No, chyba za cicho mam te... Raz robię głośniej, raz ciszej, no nie wiem. Może zróbmy trochę jednak głośniej. Odrobinkę. Te nasze... ustawienia gry. Nie, to ustawienia ogólne chyba. Czułość. O, tu mamy głośność ogólną. Trochę ją podniesiemy. Trochę głośniej, dobra. Przynajmniej słychać, że traktor działa. Teraz belownica. No to pojeździmy, słuchajcie, pojeździmy, pobelujemy. Tym razem z takiego widoku ze środka. Nie pamiętam, czy poprzednio był chyba z zewnątrz. Teraz będzie ze środka. Się bardzo fajnie beluje. Ja tylko nie pamiętam, czy ja mam automatyczny zrzut włączony. No, zaraz się przekonamy, czy mam. Podniosło się? Chyba nie. Teraz, dobra. Obawiam się tylko, że mi tej siatki nie starczy do bel. Będę musiał wybrać się w podróż i kupić jakąś paletę siatki do bel. Tak myślę. Ale kto wie, to pole też nie jest takie kosmicznie duże, więc te belki robimy bardzo duże. Więc o ile ta siatka jest liczona tylko na sztuki, a nie na metry kwadratowe, to może się uda jeszcze na tych resztkach siatki, która tutaj nam została, coś zrobić. Zobaczymy. Też zobaczymy, co mi za chwilkę pokaże wskaźnik ilości wykonanych bel. Bardzo jestem ciekaw. O, cofniemy. Okay. Bo tych bel całkiem sporo wyszło tej słomy z tych moich wszystkich pól. I mamy jeszcze 232 000, żeby coś sobie dokupić, ale prawdę powiedziawszy, ja chyba te pieniążki zostawię na maszyny, bo tych maszyn jeszcze może będziemy jakieś potrzebowali. I dopiero po kolejnych, jak spieniężymy kolejne, że tak powiem, czyli obecne żniwa, to może coś pomyślimy jeszcze. Oczywiście naszym celem jest dojście do ostatniej farmy. Tutaj mam... zastanawiam się tylko, czy pośrednią farmę tutaj, tą, która jest najbliżej mnie, zakupić, czy też nie.
Tam się chyba hoduje... Co ja tutaj mam? Aha, ledwo widać. Tam się hoduje nie krowy, tylko chyba owce i świnki, nie pamiętam. Zaraz zerknijmy, co na tamtej farmie się robi. To powinno być na tej mapie widać. Na dole, czy gdzie to tutaj będzie? Tu. Farm B, tak, owce i świnki. A na farmie C mamy konie, kury i krowy. Dlatego zastanawiam się, czy przejść przez farmę B, czy zbierać pieniądze od razu na farmę C. Ale nie wiem, zobaczymy. Jeszcze czas pokaże. Na tą chwilę belujemy i pozwólcie, że tu zrobimy tradycyjnie cięcie i spotkamy się, jak już będziemy mieli trochę pobelowanych tych belek. No dobra, kochanie, ostatnie chyba słoma została zebrana. Teraz mi nic innego nie zostaje, jak tylko tą kulę gdzieś tutaj wypuścić. Żeby się ładnie załadowała. Teraz spróbujmy ją wyładować. No tylko nie pamiętam jak, no ale zaraz się przekonamy. Wyładuj niedokończoną belę. No i ona tutaj pięknie sobie została. Ok. Dobra, odjedziemy gdzieś z tą belownicą. Spróbujemy ją umieścić. Może tu by ładnie wyglądała. Tak sobie myślę, że byśmy ją tutaj zapakowali. No, dajesz tam równiutko do tyłu. No, trochę bym ją wyprostował. O. Pytanie, czy tutaj ona się zmieści na szerokość? Wydaje mi się, że tak. O. Prawie dobrze. No, jak wyglądamy? Jest przy ścianie praktycznie. Dobra. To teraz byśmy chcieli chyba coś tutaj zrobić. Zobaczmy. Bo wydaje mi się, że wykorzystamy tutaj naszego fenda. Dobrze by było go w sumie umyć nawet. O, tak będziemy sobie pojeździmy chwilkę. Ok. No to jedziemy szukać belek. Część z tych belek się stoczyła tam nisko. Dobra, jedną mamy. Zaraz załadujemy drugą. Ok.
Dobra, tutaj już powinny być obsłużone. Idziemy szukać następnych. Ja najpierw zacznę od tego lasu, bo spodziewam się, że one tam się większościowo stoczyły jednak. O właśnie. Mam nadzieję, że je wszystkie odszukam. Okej. Jedną mamy. No, obym się tutaj nie obalił. Jeszcze ten las na koniec spróbuję troszkę obejść. To może tak się uda nabić. O właśnie. No dobra. A dwie belki pod taką górkę damy radę wtarmosić? O. Nie jest lekko, ale jakoś to idzie. 22 000 litrów. To są takie dosyć solidne belki. A tak się prezentujemy. Ok. Tak sobie pomyślałem, że taka miniaturka może by nie była zła. Mam nadzieję, że będę pamiętał i taką wygospodaruję potem. Ok. Jedziemy po kolejne. Tutaj mam teraz tą kabinę dosyć wysoko podniesioną. Mam nadzieję, że na tych zakrętach gdzieś tu z górki też się nie przewrócę. Jezu, jak to ciągnie z tej góry. Dobra. No strasznie mnie ściąga w dół. No, tego się właśnie obawiałem, że zahaczę tak nieszczególnie. Dobra, spróbujmy to jeszcze raz. Hop. Dobra, teraz dużo lepiej. Jeszcze tam jedna z tym lasku. Pytanie, czy ja tam dojadę teraz. Bo wypadało, żeby ona była na prawym widelcu. Dobra, spróbujmy je wziąć tak w takim razie. Okej, spróbujmy nawrotu. No, nie najgorzej, to teraz byśmy jeszcze to na kuli. Okej. Tu mam jeszcze dwie. Czyli tak, tam były dwie, jak dobrze pamiętam, tu. I tu jest jeszcze jedna, to jeszcze będą chyba dwa kursy, tak? Jakoś tak to będzie wyglądało. To jest szansa nawet, że wszystko mi się tutaj zmieści
na tej przyczepie, bo ta przyczepa dzięki temu, że układa w takie warstwy, mam całkiem sporą pojemność, jeśli chodzi o te bele, a jest dosyć krótka, to pod tym kątem jest fajne. No dobra. To suniemy po ostatnie, mam nadzieję. Albo prawie ostatnie, bo tutaj jest jeszcze jedna na górze. Czy gdzieś coś tu jeszcze jest? Hopaj. Dobra. A, dwie są tutaj jednak. Tutaj i tutaj, czyli jeszcze jeden kurs minimum będzie. Jeszcze jeden kurs minimum. No, przyznam, że pod tą górkę jest pewien problem. Stonę. Dobra, stoję. Zerknijmy do tego lasu, czy coś tam jeszcze nie uciekło między te drzewa. Bo już kiedyś miałem taką sytuację, że na takiej pochyłości właśnie belki mi w krzaczorach leżały. No i tu jest koniec mapy. Jakby ktoś patrzył, szukał. No to wydaje się, że nie, że tutaj nic takiego nie ma, co by przypominało moją belkę ze słomą, więc wydaje się być ok. No, to nawet całkiem fajnie wygląda. Tak, a cały ten las jest do wycięcia, ale to nie jest mój las. To jest po prostu taka granica. No. No to oprócz tych tutaj zostały tylko te na górze, oprócz tych co załadowałem. No i trzeba do kabiny się teraz jakoś wdrapać. Ok, i tniemy. Bardzo bym chciał, żeby mi się zmieściły wszystkie te belki, a jak nie, to dwie będę na widelcu wiózł. Zaraz się okaże, jak to wygląda. No, chyba to będzie już finito, jeśli chodzi o automat do zbierania belek. Dobra, spróbujmy je tu zostawić. To się nie chce zostawić. No dobra, jak to się prezentuje, zobaczmy. No jeszcze jedna belka, tak naprawdę. A spróbujmy w takim układzie, tak jest, z takiej pozycji pojechać. Dobra, mam nadzieję, że o nic nie zahaczę. Ostatnie dwie sztuki. Okej. No to mamy jedną. No i pięknie, to mamy drugą. No i wydaje mi się, że możemy zahaczyć
się do przyczepy i wrócić z belkami. To ile tego siana nam wyszło w tym momencie? Zobaczmy jeszcze ile belek. Aha, ile belek to nie, bo to musiałbym się podłączyć do jejku, do belownicy, zapomniałem to zrobić. Zobaczmy jak ta słoma wygląda. 800, prawie 8000 litrów. Obecnie już mi to daje prawie 90 000, a w najlepszej cenie daje to już 120 000. No to tak jak mówiłem, jest to taka rzecz, nad którą warto się by było już pochylić, nie? Z chlebka mam tutaj teoretycznie też w najlepszym momencie, no całkiem ładne pieniądze, bo tutaj mam w teorii już 400 000, a w chwili obecnej 260. Ok. No, bardzo mnie to cieszy, że zaczynam w końcu jakieś rozsądne pieniądze zarabiać. Tylko teraz tak. Teraz tak, właśnie. Gdzie są moje belki? Chciałbym się zapytać, a one są tutaj. No to zaczepmy przyczepę i zobaczmy, co się uda z tego wyciągnąć. No patrz. Dobra. Pasy. No nie wiem, czy ma pasy. To chyba nie ma pasów, że tak powiem. Przynajmniej nie widać na tą chwilę. No dobra, spróbujmy w takim razie zawrócić tymi belkami. Tym jakże pięknym zestawem, ależ mnie cieszy taki zestaw. No, chyba nie jeździłem w takim zestawie. Możecie mnie skorygować, ale chyba nie jeździłem w takim zestawie. Będę jechał z takiego widoku przez chwilkę, bo ten zestaw jest dosyć szeroki. Więc będę starał się trzymać tej lewej strony. Aha, to już koniec trzymania się lewej strony. Musimy jechać środkiem. No, górne belki na pewno o nic nie zahaczą, natomiast te z tyłu mam nadzieję, że też nie pospadają. Tu prawdę powiedziawszy strasznie ciągnie mnie teraz z górki. Słuchajcie, ja nie przyspieszam, ja puściłem gaz. A to wszystko sobie samo jedzie, naprawdę. Ta przyczepa z tyłu ma dużo słomy. Okej. Mam nadzieję, że mi nic nie spadło. 23 belki jak były, tak są. Plus 2 na górze to 25. Cieszę się, że te widły kupiłem, bo bym tutaj na tej pochyłości bardzo długo te belki zbierał. A tak rachu ciachu na 2 na widły, 2 na widły, 2 na widły i dało się to jakoś zamontować, ułożyć na tej platformie. Choć tutaj to nie ja układałem, tylko automat, no ale załóżmy. Tak, na tych lusterkach to tak nie za wiele widać, ale ja pamiętam, że tutaj mam skręcić. I tak zrobimy. Piękna, słuchajcie, piękna jest ta mapa, tak jak i sama Toskania jest piękna, polecam. Przede wszystkim małe miejscowości, ale jak ktoś ma dużo czasu, to... Ale mnie tutaj pcha papier. To i Siena jest piękna, i Florencja, Firenze, jak to oni mają na drogowskazach. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak tam będziecie nie daj Boże, kierowcami, że troszeczkę nasze nazwy nie przystają do ich nazw, nie? I dobrze popatrzcie na mapę, w szczególności z nazwami własnymi. Nie wiem, czy na Google'a, czy na jakąś inną mapę, która pokazuje prawdziwe nazwy miejscowości, w sensie włoskie.
W sumie to tak mogę uogólnić, bo wydaje mi się, że warto jest popatrzeć na mapę zawsze z nazwami miejscowości takie, jakie są w lokalnym języku, bo się można zdziwić. Ja jechałem, prawdę powiedziawszy, no niby z nawigacją, ale byłem zadziwiony, że nie mogę znaleźć tej Florencji, a wszędzie jest Firenza. I to jest właśnie to. No teraz tutaj potem to gładziutko, pięknie idzie. No ten fent nie jest taki zły, jak się okazuje. Ja go chciałem wymienić, ale nie wiem, bo nie wiem, czy ten szafer ma tak pięknie podnoszoną, jak w tym modzie, tą kabinę, co powoduje to, że ten widok z góry jest no całkiem fajny, bo widać dokładnie, co się nabija. No też prawie, że chciałem powiedzieć, że jadę bez gazu, ale teraz trochę gaz nadusiłem, żeby no jednak dojechać w miarę szybko. No widać moje składowisko belek. Ja tylko sprawdzę dla pewności, czy ja mam pozycję transportową. Tak, moja jest pozycja pracy. Teraz tak, za belkami gdzieś był wjazd. Tu jest wjazd. Ok. Zmienimy widok jednak, bo tak się zastanawiam, czy ja je tutaj będę w stanie zmieścić, czy też nie. Zaraz się okaże. Spokojnie. Dobra, no to teraz wyładunek. Tak, żeby nie było na płocie. No, uważam, że całkiem dobrze. Dobra, wyładowane. Tutaj jednak warto mieć tą podpowiedź, żeby zobaczyć, czy to się już zresetowało. Widzę, że tak. No to trzeba tylko jeszcze te dwie na widelcu, coś z nimi zrobić. Czepimy przyczepę, będzie nam wygodniej manewrować i je też tutaj zostawimy. No i tak się prezentuje nasza słoma zebrana z wszystkich naszych pól. Uważam, że bardzo sympatycznie. No dobrze. No to teraz wypadałoby załączyć tą przyczepę, gdzieś zjechać na bok. Nawet do myjni. Może zróbmy tak, że zjedźmy z tego pola, ale nie tamtędy, tylko tutaj przez tą dziurę. Tu trochę słomy niepozbieranej, no ale nie będziemy z tego tytułu jakiegoś kruszyli kopii. No bo teraz punkt następny naszego dzisiejszego spotkania będzie wymagał tego, żebyśmy tutaj posiali poplon. Na wszystkich polach tak naprawdę.
Czy to się tu skręcało? Nie, następna. Tutaj nie ma tych drogowskazów. I ta droga asfaltowa jest za krótka. Już powoli się uczę tej mapy. Co nie zmienia faktu, że jak się przeprowadzę do nowego tego... jejku, do nowej haciendy. Chociaż nowa hacienda to jest praktycznie sąsiad mojej, to chyba nie powinienem mylić dróg. Tak myślę. Bo chciałem powiedzieć, że jak się przeprowadzę, to mogę mimo wszystko i tak się pomylić. Dobra, zostawmy tak tą naszą maszynkę. Dobre jest. I przejdźmy teraz... o, właśnie. Ten klas też mógłby wrócić już na łono natury. Ale póki co to my go tylko umyjemy. Taka piękna pogoda po tym deszczu. O, zabrudzony mocno 90%. Ale Lexion 595, słuchajcie, to naprawdę jest fajna maszyna. Już umyty nie, jeszcze 30%. Dobra, uszkodzenia 3%, to go się kiedy indziej naprawi. Niech tu sobie, ja go może bym tylko przeparkował. Albo nawet mogę go naprawić, niech sobie tam przeparkowany czeka. No głośny, teraz to jest głośno, jak zrobiłem podgłośnienie jednak, a siedzę dalej od mikrofonu. Jest głośno. Ja lubię jeździć naprawionymi maszynami, wtedy wiem, że one mają odpowiednie prędkości, parametry, wydajność i tak dalej. Natomiast jak są nienaprawione, to nie wiem, czy tutaj nie ma takiej mechaniki, że to troszeczkę psuje te wszystkie parametry. Mogę się mylić, ale... No i pięknie, i tu go przeparkujemy. No, cudnie. Mamy naszego klasa. Dobrze, a ja chciałem być tam, gdzie byłem przed chwilką. A, właśnie, a jak to tutaj wygląda teraz z produkcją? Na przykład w tartaku. Elementy metalowe jeszcze są i drewno jeszcze jest i beczki idą na sprzedaż, wszystko jest ok. Tak się tylko zastanawiam, drewno opałowe. No chyba nie jest jakoś bardzo znaczy, że jest dużo miejsca, miałem na myśli. Nie jest bardzo zajęty ten teren, który drewno opałowe się respi. Teraz tak, my stąd chcemy wziąć nie chwastownik, tylko ten oto dalbo. Jeszcze jedno pytanie za 2 punkty. Czy ja już to tak próbowałem tutaj? Ale może po traktorze wejdziemy. Spróbujmy po traktorze się wdrapać na górę. Bo tutaj powinno być coś. O i jest, słuchajcie, tu jest znajdźka. Ja pozwolę sobie ją pozbierać. To nie są duże pieniądze, ale chciałem Wam pokazać te znajdźki. Tak one wyglądają. Bardzo fajna znajdźka. Spróbujmy ją wziąć. Da radę? O! I na mapie znajdziesz serię trofeów, które odpowiedzą Ci o największych włoskich markach rowerowych. Właśnie o to tak słyszałem.
i to chciałem wam pokazać. Trzeba znaleźć te znajdźki, żeby zgarnąć nagrody, jak również tą historię rowerową kolarstwa sobie poczytać. Colnago. Zgarnij nagrody Colnago. I teraz tak. Colnago to historyczna włoska marka rowerowa założona w 1954 roku przez Ernesta Colnago w Cambiago. Ernesto mechanik Fausto Copiego. Aha, Ernesto to dwóch ludzi. Ernesto i mechanik Fausto Copiego. Wkrótce zaczął budować innowacyjne ramy. Colnago zyskało sławę dzięki mistrzom takim jak Eddie Merckx i wprowadzeniu włókna węglowego do profesjonalnego kolarstwa we współpracy z Ferrari. No proszę. Legendarne modele takie jak C40 i C35 zrewolucjonowały branżę. Rowery Colnago wygrywały wielkie klasyki i wielkie tournée. Dziś marka łączy tradycję rzemieślniczą i zaawansowaną technologię z niepowtarzalnym logo przedstawiającym koniczynę jako symbol włoskiej doskonałości. I tak wygląda znajdźka i ta znajdźka przysporzyła mi chyba 10 000. A tak wygląda poddasze. Czy ja tu mogę zobaczyć, co ja tu mam? No tylko po tym, co tutaj jest narysowane. Dobra, słuchajcie, wróćmy do naszego traktorka. Czy ja jestem zaczepiony? Jestem zaczepiony. Odpalamy. Jedziemy z poplonem. Na szczęście nie jest to tak wielka maszyna, że ona nie wyjedzie. Aczkolwiek tutaj ta łyżka trochę niefortunnie leży. No zobaczmy, czy nam się uda. No chwilunia, a gdzie jest tutaj zbiornik na poplon? Jak mi pamięć nie myli, to ja to dalbo robiłem. Czy coś pokiczkałem? Talerzówka. Escape, nie chcę go sprzedać. Czy ja coś pokiczkałem? Ja ją mogę rozłożyć? No, tutaj nie widać żadnego zbiornika. Gdzie jest zbiornik od talerzówki? Jestem przekonany, że miałem coś takiego. Dobra. A gdzie jest moja skrzynka narzędziowa? Tutaj. W takim razie jedziemy do skrzynki i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Prawie się udało zakręt zrobić. O, dobrze jest. Jestem przekonany, że ja tym coś mogłem posiać. Przede wszystkim ten... Naprawdę, czy ja aż tak dobrze tego nie pamiętam? Napraw. No, napraw nie ma co naprawiać. Modyfikuj. O, no właśnie, dlaczego nie mam jednostki wysiewającej? To może jakiś test robiłem. Pamiętam, że tu była jednostka wysiewająca, no i ja bym chciał ją z powrotem dostać. Mogę ją finansować? Nie mogę. Modyfikuj. Tak. O, jak popsuty go mam New Hollanda do naprawy. No, trochę pieniążków mnie kosztował kolo. Ale teraz będę mógł sobie... No, tu by się jednak przydał ten... myjka.
rzodkiew oleista. I co jeszcze mogę posadzić? Trawę, rzodkiew. Także trawa i rzodkiew to tutaj luzik lajcik możemy sobie takim dalbo posadzić. Dobra, zobaczmy, potrenujmy przez chwilę cofanie. Zobaczmy, czy mi się uda wprowadzić maszynę do tego woreczka. Myślę, że w taki sposób to się uda, że po prostu ją podjedziemy. Oj, za mocno. Nie nadążyłem kręcić kierownicą. Ok. 300 tylko litrów. Tankuję ten siewnik do rzodkiewek. Dobra, zaczniemy od tego drugiego pola. Pięknie to wygląda, naprawdę bardzo piękna mapa. Ja się powtarzam, ale ja nie mogę wyjść z podziwu, jak można zrobić tak piękną mapę i tak fajnie grywalną. No nie wiem. Dobra, od czego by tu zacząć? Zaczniemy od tamtego końca. Rozłożymy. Może byśmy jakieś linie wytyczyli na tym polu. Tak, 2T kursy. GPS, 2 kursy. I w tą stronę, tak, to jest dobry pomysł, żeby to tak jeździło. Więc jak te linie wyglądają? Jeden, drugi, dobra jest, a my zaczynamy w tym miejscu. No myślę, że to jest rzodkiew, to nie będziemy specjalnie się przemęczali i wysiejemy tak jak się da. Hop. Okej. Ja myślę, że trzeba jechać co drugie. Trzeba jechać co drugie, będzie łatwiej przemanewrować. No pięknie. Tak, i teraz nie jedziemy tu, tylko jedziemy tu. Staramy się trzymać linię na środku. O tyle, na ile to nam się udaje. Okej. I następny to będzie tutaj. Hoppaj, hoppaj, hoppaj. Opuść. No i to będzie długa, prosta. Jedna z dłuższych. No to Dalbo, to już mówiłem przy którymś odcinku, dla mnie, według mnie jest to niezastąpiony sprzęt teraz w momencie, kiedy mamy rolnictwo precyzyjne, bo on ma całkiem fajną szerokość roboczą, jak również ma możliwość wysiewu, nie? Więc to jest fajna rzecz. Jeszcze muszę jakiś znaleźć tylko fajny siewnik.
do różnych materiałów, bo nie mam takiego jakiegoś w miarę dużego, przynajmniej żebym miał 6, a najlepiej z 8 metrów, to by było ideolo. Tak jak poprzednio wysiewałem tymi siewnikami Case'a czerwonymi, takimi bardzo prostymi. One są bardzo dobre, można, jak widzieliście, je fajnie połączyć i są niedrogie. I łącząc takie dwa macie przynajmniej 7 metrów, nie? I mają tam również przecież nawóz od razu, wysiewają. I prawdę powiedziawszy, po nich całkiem dobrze to wszystko wyglądało. No dobra, słuchajcie, to zrobimy krótkie cięcie i widzimy się pod koniec pracy. No to okej, to pole mamy już za sobą. Ono nie jest idealne. Popatrzmy na mapę. Tutaj widać, tu widać, tu widać, tu widać, tu widać, tu widać, że jest trochę niedorobione, ale na tyle, na ile można było je zrobić, na ile umiałem. Nie chciałbym je tak bardzo powtarzać. O, tam widzę, że jest taki fragment. No ale trudno, rolnicy też nie są idealni, nie robią wszystkiego tak super hiper, nie? Dobra, myślę, że ten kierunek nie jest zły, możemy tak robić. Zaczniemy oczywiście od tamtego krańca. Jakoś tak mi jest wygodniej zwykle zaczynać. No dobra, rozłóżmy maszynę. Połóżmy, włączmy. No i zobaczmy, jak to będzie tu pracować między tymi linijkami. Sieję ten poplon, bo to wydaje mi się daje mi najwięcej punktów do rolnictwa precyzyjnego, nie? A przy okazji relatywnie jest tani, a też nawożenie od razu wygląda dużo lepiej. Ja sobie tak pojadę co 2. No i taką szerokością to można coś robić. Także widzimy się na koniec tego pola. Ok, kochanie, myślę, że to jest ostatnia prosta na tym polu. Mam taką nadzieję. Zaraz obejrzymy je z góry, od strony mapy, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że całkiem dobrze i będziemy mogli przenieść się na kolejne pole. Tej rzutki raptem wyszło 26% na tym polu. Więc nie jest to jakoś bardzo kosztowna uprawa. Tym bardziej, że można ją zwyczajnie zaorać, zakultywować i podnosi to zawsze bezpieczeństwo naszych. Tu jest ten? Nie. Myślałem, że tutaj te krzaki są nie do ruszenia. No zobaczmy. Tu wygląda, jakby było po kwadraciku niedorobione. A to ciekawe, dlaczego tak naprawdę. Zobaczmy. Hop. Hop. B. Oj, nadal tak jest? Nie, teraz ten narożnik się chyba dorobił. O, zaraz spróbujemy popatrzeć. Rzodkiew, no, już jest na tych dwóch polach jak złoto. Tutaj tylko jest jakaś niedoróbka na tej jedynce, ale tam chyba nie będziemy zaglądać.
Dobra, cofniemy. No i teraz moglibyśmy się przemieścić do kolejnego pola, nie? Wziąć go na tapetę. Ja jeszcze tylko doładuję tych nasion. Dobra, i teraz tak, w którą stronę? No myślę, że fajnie by było w tą. O właśnie. No to troszkę się poprzewracało. To muszę pamiętać, że stoją inne sprzęty. I czy ja tu będę w stanie ten zakręt zrobić, jak on jest wyprofilowany? Chociaż niby w tą stronę też, ale chyba nie tak dobrze. No właśnie, już mi się te maszyny ocierają. No i to jest moja następna farma. O ile nazbieram funduszy odpowiednio, ona jest droga. Ale wydaje się być całkiem spoko. Tak, tu stoją moje samochody. A być może, że trzeba będzie dowieźć nasion, to się puści jakiś samochodzik. Ale na razie mamy tutaj, o, teraz tą stronę zabawę. Okej. Rozkładamy. No i słuchajcie, tak będziemy pracowali tak naprawdę na każdym z tych pól. Będziemy... Słuchaj, zapomniałem, że kierownica skręcona. Będziemy uskuteczniali rzodkiew oleistą jako poplon jedyny. Jeszcze tylko zerknijmy, bo mnie zaczęło intrygować, jak to wygląda na rolnictwie precyzyjnym. W takim razie, co tu się wydarzyło? O 62%. A co tutaj nie podoba się? Nie podoba się ten wskaźnik i... Aha, ten na górze. Ten na górze to jest niby azot. Ale tutaj, a ten drugi to jest pH, tak? Ale ja to dobrze odczytuję. No to zobaczmy. pH, no może można poprawić, aczkolwiek świeci bardzo dosyć na żółto. Trzeba by wziąć rozrzutnik do pH, czyli rozrzutnik wapna i zobaczyć, jak to wygląda. Chociaż tutaj ta wartość pH, kontrola zachwaszczenia orka. No orki staramy się nie przeprowadzać. Badanie próbek jeszcze ciągle. Azot. No azot to nawiezienie nie jest dobre, ale tak jak mówię, ono się powinno zmienić. Jak ta rzodkiewka urośnie? No plony wyglądają fajnie. To jest w okolicach 95-100%. No, chociaż tutaj na tym kawałku to jest takie 90. No, do nawet 110 może. Dobra, nie ma co tego rozpamiętywać, trzeba pracować. I zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Ok, ja tu sobie popracuję i jeszcze raz się z Wami spotkam już pod koniec tej pracy, bo ta praca to dosyć tak, no, to pole jest olbrzymie.
Ja i tak tutaj mam te Dalbo, które ma dosyć fajny rozstaw, bo przecież bez tego Dalbo to nie wiem, czym ja bym to posiał. Nie ma aż tak dużych siewników. Chociaż może i są, ale czekajcie. Aż mnie zaczęło to zastanawiać, czy ja miałbym taki duży siewnik jak ten Dalbo. Ten Dalbo ma 8 metrów i to jest fajna wielkość. Przepraszam najmocniej, ale na kichanie nie ma mocnych. Ten jest 5 metrów, Kun 6 metrów, Bednar 6 metrów. No proszę, tylko 6 metrów. Drugi Kun znowu 6 metrów. Osiem metrów dopiero jest 180 tysięcy na Kukli... jak go się czyta? Kukerling. Jak dobrze, o ile dobrze czytam, to jest coś ciekawego. 9 metrów, 312 tysięcy. Ojej. A gdzie ten obciążnik ląduje? Zerknijmy. A, tutaj. Tak, tu na górze jest 2400. No, albo 4400, nie? Bo to ma samonapęd 320 tysięcy. No, powiem wam, ciekawa maszynka. Nawet nie wiedziałem, że taką mam. I to chyba w podstawce. Nie wiem, kiedy to weszło. Ciekawe, ciekawe. Za to tu mamy 165, 12 metrów. No to chyba takie bym walał coś. No i to jest jedna rzecz do zakupienia. Tylko czy on ma... Nie ma nawozu. Horsz ma nawóz. Kosztuje tylko 30 więcej albo aż. A to no, modyfikacje, a czy w kombinacji z tymi. I ma też 12 metrów. 15 na godzinę. Jeszcze porównywalny z nim jest Amazon. Też 15 metrów, duży sprzęt, a to jest tylko sam zbiornik, widzę. No i tymi case'ami żeśmy pracowali. Mamy jeszcze dużo 6-metrowych mamy, Farmeta. Tu jest Horsz 3-metrowy, 6-metrowy znowu 6-metrowy. A do tego są jakieś nadstawki z tym? Nie, nie widać. Kun 4, Kwerneland 12, ale znowu bez nawozu. Vencetudo. No i ten ma niecałe 6 metrów, ale też kosztuje niecałe 60 tysięcy. No najlepiej to chyba te wychodzą, te dwa wziąć. Mamy 8 metrów. A ma wszystko. Pa, 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 pa. No tutaj nie mam dużego wyboru, jeśli chodzi o ponad 6-metrowe. 6-metrowych jest tutaj zatrzęsienie, ale powyżej 6 metrów tutaj jest 9, ale bez żadnego nawozu. I do tego by trzeba było chyba dokupić o właśnie to coś. Czyli to mamy 55 i 45 dodaje 100 tysięcy i mam 9 metrów.
No, powiem szczerze, że ten Bednar troszkę mnie zaczyna interesować w związku z powyższym. Może być tylko kłopot z manewrowaniem takim zestawem. Ten Horsz to jest bardzo duży. Ten też jest bardzo duży i potrzebuje strasznej mocy, 400. No i tych 6-metrowych jest sporo. Najtańszy chyba jest Pottinger, tak? 6-metrowy, nie, on jest 5. Ale tu mamy kuna 6-metrowego i do tego kuna można, zdaje się, dołączyć zbiorniczek. O właśnie. I ja chyba takim czymś już pracowałem. To jest tylko 100 000 i 6-metrowy. Mhm. Ten kun, ten Bednar, ale on nie jest kompletny. To jest 116 plus. Czy on jest kompletny? No wygląda jakby ten był kompletny. 116 000, 6 metrów i ten kun też 6 metrów, ale ten jeździ 17 na godzinę. No, to robi różnicę. Może muszę sobie zakonotować. No i wymaga mniejszego tego. 240 wystarcza. Mniejszej mocy. 8 metrów. 12 metrów. 15 metrów. Aż za 200 000. No i taki Bednar 9 metrów. Za 100 000, ale razem z tym. Trzeba by go wypożyczyć i zobaczyć, jak to się sprawdzi. Combo System. I to też jest Combo System, tak. Dobrze myślałem, czyli te dwa. No naprawdę wcale nie ma tak dużo tych siewników. 12, ten Kverneland. No, 12 na godzinę, 18 km. No i ten Kverneland jest jednym z moich faworytów, bo jest długi, a... Aha, ale nie mamy tego, tak, do niego. No, nie mamy do niego nawozu. Trzeba by nawozić osobno. Hmm. Ale nie jest złym wyborem, wydaje mi się. To jest tylko 5,3 metra i to się chyba nie powiększa nijak. Tak. To ma tylko same nasiona. No ja już myślę o siewie, tak? Nie same nasiona, ma też nawóz. Myślę o siewie, ale to są takie nieduże sprzęty. No ten Kverneland jest mistrzostwo świata.
Nie wiem tylko jak on na górkach będzie się sprawował, może się okazać, że będę miał problem. Dobra, będziemy siali, będziemy wypożyczali siewniki, będziemy je testowali. Na tą chwilkę, słuchajcie, jeździmy tym. I z wami troszeczkę już pogadałem o tych siewnikach. To jeszcze byśmy tylko się zastanowili, co my chcemy posiać, nie? Bo tak. Czy ja coś zasiałem cokolwiek? Nie, bo nie włączyłem. Ajajajajajajaj, ale to dobrze, nic nie szkodzi, bo ja chcę ustawić te linie inaczej i te linie w tą stronę mi się nie podobają. Zmniejszymy to o 10 cm i te linie byśmy chcieli troszeczkę przesunąć. One się mogą obrócić? To nie są odstępy, tylko kąt przejazdu. O właśnie. Kąt przejazdu. No, coś takiego byśmy zrobili, myślę. OK. No i teraz te linie zrobiły się już zupełnie inne. Fajnie. I zaczniemy od tego tutaj na dole. O, tak więc. O. Teraz będziemy mieli to posiane, jak należy. Ja tylko powinienem dobrze patrzeć w zasadzie to z takiego widoku, bo mi dużo łatwiej jest jechać. Dobrze, kochani, słuchajcie, ja tutaj sobie postaram się zrobić to pole jeszcze poza nagrywaniem, bo no to są duże pola, ja tych pól mam, tak jak mówiłem, tutaj całe multum, więc tak naprawdę do posiania mam jeszcze to pole i to pole, tak, tej rzodkwi. No i przed tym nie chcę uciekać, chcę to zrobić, żeby ten poplon był. Wydaje mi się, że taki poplon to jest najtańsza metoda, jeśli chodzi o nawożenie, tylko no niestety pracochłonna, ale mam też taką nadzieję, że poprawi mi to precision farming, że tak powiem, punktację w tym systemie po prostu. Dobrze, słuchajcie moi kochani, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki, zarówno z Hofbergman, jak i z mojej Toskanii. No, wydaje się, że już teraz w zimie zarobimy całkiem fajne pieniążki, bo te pieniążki będą zarówno za sprzedane produkty w postaci makaronu, jak być może również, czy makaronu, przepraszam, chleba, ale myślę o tym makaronie, czy część tej mąki nie przeznaczyć na makaron, czyli na pastę, na makaron i ten makaron też tam wyprodukować, bo no, ten chleb się w niedużych ilościach produkuje i muszę też się zastanowić, gdzie ten chleb zmagazynować, bo tak naprawdę to tego jeszcze nie wiem, gdzie ja bym chciał ten chleb zmagazynować aż do grudnia. Mamy dopiero sierpień, tak? Do grudnia jeszcze masę czasu, wrzesień, październik, listopad, 4 miesiące de facto. Więc to jest szmat czasu, kiedy ten chlebek będzie gdzieś leżał i czerstwiał. W zasadzie tutaj waham się, czy nie zagrać na wpół realnie, w cudzysłowie, i sprzedawać ten chleb od razu w piekarni i go nie trzymać. No, aczkolwiek stracę na tym całkiem spore pieniądze i stąd taki moja
trochę no, rozdarcie wewnętrzne, bo tak naprawdę wszyscy gracze pewnie trzymają walory swoje, czyli swoje płody rolne do najwyższej ceny tak naprawdę. No, coś tak kierownica mi trochę skręca, nie mogę jej na tym kursie zostawić, tak, nie ruszać, będzie prosto szło. Trochę zjeżdża z tej linii, ale nie dużo. Teraz no nie jest lekko tak idealnie ustawić. O. A linia bardzo długa. No jeszcze raz, moi kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Wszelkie pomysły mile widziane. Trzymajcie się, zdrówko dla Was. Cześć.